Jesteśmy, słuchajcie, w mieście Chengdu. Chengdu. Napiszę tutaj na dole ekranu, bo te nazwy tych miast niestety zaraz wychodzą z głowy. Więc zaraz tu napiszę. Idziemy do góry. Patrzcie, jakie mają ubranka. Już kiedyś o tym mówiłam. Te motorki. O, tu też. Ręce się wkłada i ręce chyba nie marzną. To jest nasz autobus, taki malutki dzisiaj. Tu widzę, jest dużo sklepików. Jak będziemy wracać, to można wejść. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. Dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, w takim... Pani przewodniczka nam to wytłumaczyła w ten sposób, że jesteśmy w takim starym jakby miejscu, gdzie są stare domy, jak to kiedyś ludzie żyli. Jakby stara wioska z małymi domkami, czy troszeczkę większymi. I zobaczymy, jak to nam wygląda. Czy one będą umeblowane? Chcesz powiedzieć? No, cały czas po głowie mi chodzi o to, że oni uważają, że jak jest poniżej 1 miliona mieszkańców, to jest wioska. Tak. I ta pani mówi, że to jest dorf, to jest wioska, bo nie ma 1 miliona mieszkańców. Bo powyżej 1 miliona, oto już jest małe miasto.
szok. Masakra. No szok. Tutaj mamy stare wejście do tego miasteczka. Jest ono na nowo zbudowane. Stare było zniszczone, ale zrobili je według starego toczka w toczkę, jak to mówią. Stara pochodzi z XVI wieku. Myślę, że wygląda dość staro, można powiedzieć. Patrzcie, jakie wysokie bambusy. Piętro niżej. Żeby te zdjęcia jakiś sens miały, on tak robi O, bardzo wysokie te bambusy. Chyba pierwszy raz w życiu widzę takie bambusy. No tak, tutaj pandy żyją, a one jedzą bambusy, nie? Pandy? Czy one coś innego jedzą? Bambusy, jakoś mi się kojarzy. Jesteśmy teraz w takim właśnie domu, on ma bardzo dużo pokoi. Nie wiem, czy ja to będę miała pokazać. Jest dużo pokoi, nie ma mebli. Oczywiście wszystko z drewna. I co ciekawe, między pokojami były takie... One są bardzo wysokie, te dechy. Czyli drzwi nie miały, wiecie, że można było po prostu przechodzić bez progu. Tylko ten próg tutaj jest, myślę, 40 cm, zobaczcie. Także konkretnie, no ale tak było. No i tutaj też ten próg taki wysoki. I nawet w tych wysokich bramach wielkich też są takie progi, trzeba go konkretnie przejść. Nie wolno na nim stawać. Tutaj są moje ukochane hortensje, za chwilę będą kwitnąć. Ciekawe, czy moje się uchowają. One bardzo nie lubią braku wody. Jak wrócimy z urlopu, ciekawe, czy jeszcze będą. Oby. O, widzicie, a tutaj ten próg jest bardzo wysoki i chyba jest tak samo wysoki jak te inne, ale ten jest z kamienia. Takie lampki kojarzą mi się i zawsze kojarzyły mi się właśnie z Chinami. Czujesz się jak król na tronie? Tak. Nie śnię, proszę. To jest taka, jak to się nazywa? Lekcja.
lektyka, no. A tutaj jeszcze więcej hortensji. Ale czy one mają pąki? Ktoś chyba je źle przyciął. Śmiesznie odbijają z tego miejsca. Jest ich mnóstwo. Może to urywają, żeby to bardziej do góry rosło, jak z pomidorami. No, pięknie tu jest. Zobaczcie z tyłu na te rośliny. Tu mamy palmę. I naokoło bambusy. Zawsze mnie zachwycają różne roślinności. To jakie dziwne. Co jedzą pandy? Bambus? Pędy bambusa. Tak mi się też wydaje, że pandy jedzą pędy bambusa. Jutro będziemy, słuchajcie, w ogóle wskoczyła nam super wycieczka, nieoczekiwana, nie była planowana w ogóle. W Chongqing będziemy cały dzień. Prawdopodobnie mieliśmy mieć lot, chyba źle mnie widać w ogóle, prawdopodobnie mieliśmy mieć lot rano albo koło południa, wtedy na Chongqing nie byłoby dużo czasu, ale w związku z tym, że mamy lot bardzo późno wieczorem, czyli mamy cały dzień na Chongqing, to pójdziemy do zoo zobaczyć Pandy. pandy. Tylko cały czas myślę, co No. z sobą wziąć, żeby poczęstować taką pandę. Nie będę się częstował. Co panda je? Pan daje zielone, nic więcej chyba. Tak Co mi się pan daje? kojarzy. Kojarzy mi się z zielonym, właśnie bambusem mi się kojarzy, ale jeżeli się mylę, to tu wpiszę na dole, że się mylę. Także super, będziemy mieli, kurczę, Chongqing jako zwiedzania nie było w programie, w sensie był tylko przejazd przez miasto i podróż na lotnisko, bo w Chongqing wsiadamy w samolot i lecimy do Xi'an, gdzie będziemy zwiedzać terakotową armię. I nie było jako takiego zwiedzania miasta, a się okazało, że ze względu na ten lot, który jest bardzo późno, agencja tej naszej firmy, z którą lecimy, z którą jedziemy na tą wycieczkę, właśnie proponuje nam taką wycieczkę po mieście. Nie wiem, czy będzie płatne dodatkowo, nawet jak będzie, to będzie to koszt około 20, czekaj, niech skończę, około 20 euro na głowę, więc to nie jest jakoś bardzo dużo. I tak z tego skorzystamy, bo zobaczyć pandy to jest po prostu jednorazowe, nie? A jeszcze pani przewodniczka mówiła, że zobaczymy kolejkę. Nie kolej, to są pociągi takie miejskie jak metro. Pociągi, które wchodzą w bloki na wysokości 60 piętra. 60 piętra? Tak. O matko. No to widziałam, że tam są takie, które po prostu przyjeżdżają z budynku na budynek, nie? No, Nad ziemią. Przez środek budynku Tak. przejeżdża na jakiejś tam wysokości. Także fajnie, że się dodatkowa wycieczka trafiła. A tu mamy rybki, tylko one mają bardzo mało wody, nie? Małe z ogonami to są karasie. A te duże takie Koi. to są karpie koi. Strasznie mało tej wody mają, tak bardzo płytko. Widzicie coś? Na pewno nie widzicie. Ale ja widzę. Prawie na to wlazłam i zawału dostałam. Zobaczcie. Mam nadzieję, że to na mnie się nie rzuci albo nie spadnie na mnie. Jezu. To jest jakaś gąsieniczka. Ja wiem, niektórzy się zachwycają nad nimi, ale ja się nie zachwycam naprawdę. Dobrze, że nie wlazłam na nią. Moi drodzy, już wiem, poczytałam sobie. Pandy żywią się bambusem, korzeniami roślin, orzechami, a czasem również owadami i małymi gryzoniami. Przednie zęby są specjalnie przystosowane do miażdżenia pędów bambusa, co stanowi 90% ich diety. Także dobrze myślałam, dobrze sobie myślałam w głowie, gdzieś tam to już musiałam słyszeć. Gdzie jest ta nitka? Boisz się? Nie. Atakuj ją. Nie, nie dotykaj. Gdzie ona jest? Nie chcę żyje. Ona ma nitkę, niewidkę. No właśnie tak patrzę, kuźwa, Nie widać tej nitki, nie? nie widać tej nitki. Ale serio nie widać w ogóle. Pewnie jest tak cienka, że oko ludzkie jej nie widzi. Ale jak się wgina. Moja kamera niestety nie pokazuje jej tak jak powinna. Nie wiem czemu.
Nie wyostrzej, zobacz. Dziwne. Czekaj, a tak dam. O, popatrz. Jest chyba za mała, żeby ją wyostrzyć. No ma jedno oko tylko. Tutaj mamy na środku lektykę, w której wywozili Kaisera, czyli króla. Przy okazji tych domków mamy tutaj bardzo dużo bardzo ładnej roślinności. Bardzo dużo hortensji, które uwielbiam. No i widzicie rybki, małe stawiki. Pięknie. To tak w środku miasta, taka oaza. A mnie coś pogryzło w kostki i się non stop drapie, ale jak mnie pogryzło? Ja mówię do Wojtka, chcesz jabłko? A Wojtek mówi, nie, to brzoskwinia. Rzeczywiście, chyba brzoskwinia. No nie poczuć, bo mszycę ma, zobacz. Aha. I spadnie ci za Ale to jeszcze za wcześnie na nie. One jeszcze nie są Nie są. do ściągania. Sprawdzałem w internecie, co O to Jezu. jest. Wszędzie są schody. No, wszędzie są schody. A jak będziemy w Chongqing, to już w ogóle będzie. Tam to będzie, bo to są same góry. I progi. Schody i progi wszędzie. Będziemy piękni, szczupli i gładcy. No i już wychodzimy. Wojtek poszedł tam. Jesteśmy tutaj już koło statku, bardzo blisko. Tam stoi statek, a my wyszliśmy zobaczyć tutaj, słuchajcie. O 12 musimy być na statku, czyli za pół godziny. I zobaczymy tutaj po sklepikach, sobie pochodzimy. Nie mamy dużo czasu, ale to może coś ciekawego akurat się zobaczy, nie? Ta brama jest tu fajna. No. No, przyjedzie przed nogami. Trzeba tu bardzo uważać.
Tak, wracamy na statek. Która godzina? 11:40, czyli do 12 musimy być na dole. A to tak 5 minut w tych sklepach. A ci ludzie się cieszą. Zdjęcia sobie chcą z nami robić normalnie. Na Wojtka to w ogóle mówią big man. Ty jesteś big man. No. Tutaj w ogóle wszyscy są mali, tacy drobni, mali i my jesteśmy w ogóle... Nie umieją wypowiedzieć polski Rambo. Jak w Indonezji. Bokser. Bokser. Śmiesznie to wygląda. Oni są naprawdę przesłodcy ci ludzie. I zawsze chcą zdjęcia. Nie mówiłam o tym chyba, że wszędzie chcą z nami zdjęcia robić. Nie tylko z nami, tylko w ogóle z Europejczykami. Im bardziej w głąb jakby Chin, to tym więcej ludzi chce zdjęcia robić. No nic, idziemy na statek. Widzicie, tutaj więcej tych statków stoi. Idziemy na statek i idziemy na obiad. Mamy obiad o 12 albo 12:30, już nie pamiętam. O 12:30. Poczekaj. Ale obojętnie, obojętnie. Zdążymy w każdym razie. Tutaj nie ma wind, chociaż może były, bo takie zjazdy wyglądają, że były. Może zlikwidowali. Także jak zastanawiacie się nad taką podróżą właśnie po Yangtze, to na pewno jest co robić. Nie myślcie, że tutaj jest tak, że będziecie się nudzić. Na pewno się nie będziecie nudzić. W każdym porcie się codziennie stoi i zawsze są wycieczki. Przeważnie są wycieczki 3. Jedna jest już ta, która jest zapłacona, a 2 dodatkowo można dokupić. Zawsze jest tam jakiś program podany codziennie. Na następny dzień jest w kształcie kartki, czyli kartkę się dostaje i napisze, jaki jest program na cały dzień. Zobaczcie, kochani, co mam. Nie śmiejcie się ze mnie, ale ja ze sobą wszędzie moją kochaną kafemaszynę wożę. Chciałabym sobie mniejszą, bo ta jest trochę jednak duża, ale jestem wielki kawosz, więc jeździ ze mną. Natomiast kurczę, muszę znaleźć taką, ale połowę mniejszą, żeby była też na te, to się u nas patsy nazywa. Na urlopie super sprawa, bo z tą kawą bywa różnie. Czasem jest niedobra, czasem jest dopiero od którejś godziny, wiecie o co chodzi, nie? A ja po prostu rano pierwsze co to kawka. Jesteśmy w pokoju. Tak pokiwaj. Widzą, jesteśmy w pokoju i tutaj zostaniemy jeszcze, mamy pół godziny do jakby obiadu i mam wrażenie, że ta woda tutaj jest troszeczkę bardziej brudna. No ale zobaczymy, jaka dalej będzie. Dzisiaj, nie wiem, tak zachmurzone jest. A tam mamy jakąś chyba świątynię. Na górce. Kochani, teraz Wam opowiem troszeczkę, nie patrzcie na nasz bajzel. To jest mały pokój i ciężko się, że tak powiem, ogarnąć z porządkiem. Co chciałam powiedzieć? Opowiem Wam trochę o tym programie, który jeszcze jest przed nami jakby. Jesteśmy w tej chwili w Fengdu, tak się nazywa ta miejscowość. Widzieliście dzisiaj przed południem, jaką robiliśmy wycieczkę. No była taka sobie, powiem szczerze, być może niektórzy są już troszeczkę zmęczeni, bo wiadomo, że takie wycieczki objazdowe zawsze wiążą się z tym, że trzeba bardzo dużo chodzić. Nogi mamy spuchnięte wszyscy, nie tylko ja i Wojtek, wszyscy mamy spuchnięte nogi. I wyczytałam właśnie, że musimy je w wannie polewać wodą i chyba tak zrobimy, jak wrócimy z obiadu.
co chciałam powiedzieć? Słuchajcie, jaki jest plan? Plan jest taki, że dzisiaj już nic w planie nie ma. Dzisiaj są tylko posiłki w planie. Dzisiaj jest, można się spakować, bo jutro, słuchajcie, jutro jest, jak to się mówi? Wypad. Nie wypad, wyjście ze statku. Opuszczamy statek, wsiadamy w autobus i spędzamy cały dzień w Chongqing. Chongqing to jest największa aglomeracja Na świecie. w Chinach, czyli największe miasto powierzchniowo. Mieszka ile milionów ludzi? 30 milionów ludzi mieszka. I co jest też ciekawe bardzo dla tego miasta, mają bardzo ciekawą... ciekawie się tam podróżuje w tym mieście, bo jest komunikacja miejska zrobiona na podwyższeniu, trochę jak w Wuppertalu, ale dużo wyżej, bo pociągi jeżdżą, wjeżdżając z jednego budynku do drugiego, dosłownie przejeżdżając przez budynek między 6 a 8 piętrem, więc jest to coś niesamowitego. Dzień mamy jeszcze taki, że mamy niby, bo to w ogóle jest dzień ponadprogramowy. Byśmy mieli lecieć wcześniej, mieliśmy lot mieć wcześniej, ale widocznie agentura naszej podróży nie dostała tych lotów dla wszystkich, bo nas jest bardzo duża grupa, 30 osób. I lot mamy dopiero o 21:30 z Chongqing do Xi'an, tam gdzie jest terakotowa armia. Co chcesz powiedzieć? Terakota Armii, tak to się nazywa. I dlatego mamy cały dzień w Chongqing, co nie było w ogóle w planie. Mieliśmy po prostu wsiąść do autobusu. Zapraszam na obiad. Mała przerwa. Tutaj zawsze jak zaczyna się jakiś posiłek, to mówią na głos w kajutach, ale tak głośno, że jak człowiek zdrzemnie się, zaraz się budzi. I co ja mówiłam? O tym Chongqing, nie? No. Także mamy te wycieczki ponadprogramowo w Chongqing, z czego się bardzo cieszymy, bo Ale no słuchajcie, co nas jutro może czekać? Czeka nas na pewno. No nie jest na 100%, ale mamy obiecane, że pójdziemy przytulić się z pandami. No, to jest mega, to jest w ogóle taka niespodzianka, bo tego nie było nigdzie w programie. Mieliśmy zamiar, słuchajcie, w Pekinie, bo z Xi'an lecimy do Pekinu, też wewnętrzny lot i w Pekinie będziemy 3 dni. W Pekinie też są pandy i tak żeśmy rozmawiali między sobą z tymi naszymi znajomymi, jak zawsze jest jakiś wolny czas. I jak uda się, żebyśmy te pandy zobaczyli właśnie w Pekinie, a tu się okazuje, że dostaliśmy je w prezencie jakby jutro w Chongqing, także super. To jest jednorazowa jakby możliwość, bo one są tylko w Chinach. Niby jest w Berlinie panda, ale ogólnie są w Chinach, bo one jedzą przecież bambusy. A bambusy jak najwięcej pewnie jest w Chinach, nie? Chciałabyś wyczochrać pandę Nie wiem. po brzuszku? Pandy są, słuchaj, to jest jednak miś, nie? Niedźwiedź. Mimo że słodki, mimo że bardzo słodki, ale to jest niedźwiedź, więc lepiej, żeby się nim opiekował, jak go głaskał ten, kto się nim opiekuje, nie? Tak myślę. Zobaczymy, może Tak jak skoczysz do klatki, będziesz głaskał. Może no. będzie można pogłaskać. Nie wiem, ale tak się, nawet jak nie pogłaskam, to i tak się cieszę, że je zobaczymy, bo to tak jakby zobaczyć koalę w Australii, to jest to samo, to jest po prostu jednorazowe, nie? Także słuchajcie, idziemy na obiad teraz. Myślę, że Wam trochę przybliżyłam nasz plan na następne dni. Tak jak mówię, jutro Chongqing, potem lot do Xi'an, w Xi'an terakotowa armia. 2 dni. 2 dni, potem lot do Pekinu. Loty wewnętrzne są bardzo tanie tu dla Chińczyków, dlatego są to loty, a nie jazda jakimś pociągiem czy autobusem. I w Pekinie 3 czy 4 dni jakoś tak. Tiananmen, zakazane miasto, To wszystkie Wielki Mur. Tak, Wielki Mur, no. I stadion olimpijski, Tak. który był na ubiegłą olimpiadę. Także jeszcze nas trochę czeka zwiedzania. To do później.